Siemano, witajcie na następnej wyprawie, a za nami opuszczona droga Turnpike. 21 km przygody. Zostało mi 600 metrów. Ale nie byle jakiej przygody, ponieważ jest to szereg opuszczonych tuneli, które są opuszczone od ponad 60 lat. Było tam wojsko, byli filmowcy, były tam niespotykane rzeczy, które odkryjemy w dzisiejszym odcinku. Zapraszamy. Sytuacja wygląda tak, że droga zaczyna się w tym miejscu i jak zobaczycie jest szlaban i nie można tam wjechać samochodem. A ponieważ jest nas trzech i gdybyśmy mieli to iść tam i z powrotem, to by było 42 km. Dzieliliśmy się za kamerą generalnie. Słuchajcie, tutaj chłopaki idą, celują w ten tunel. Celują w ten, może trafią. Może trafią. I ty czekaj na wyjście. Pewnie będziemy za jakieś 2 godziny, jak nie lepiej. no. Słuchajcie, stestujmy jeszcze radia, bo tutaj z zasięgiem telefonu różnie może być. Valley Road. Valley Road? Valley Road, śmierdząca droga, dobra, naprzód. Do zobaczenia. No. Do pierwszego tunelu Ray Hills West Portal mamy pół godziny na piechotę. Według Google'a, więc naszym tempem to będzie 40 minut. I tak, w dzisiejszym odcinku będziemy dosłownie szli drogą, która została zamknięta. Dlaczego? W momencie, kiedy powstała, to służyła jako obwodnica. Sama taka nazwa, jakby Turnpike, to świadczy o tym, że to jest jakby płatny odcinek drogi. U nas byśmy to po prostu nazwali obwodnicą. Czasami też się słowo Turnpike tłumaczy jako, u nas się nazywa wiatole, te bramki takie z opłatami. Z czasem ruch był tutaj na tyle duży, a droga już na tyle stara i wąska, i za chwilę wam powiemy dlaczego, że po prostu wpadli na pomysł, że przebiją w Pensylwanii kolejne góry i przez nie puszczą inne po prostu drogi i tunele. Działo się tutaj naprawdę wiele ciekawych rzeczy, od tego, że w pewnym momencie wojsko amerykańskie szkoliło się właśnie tutaj i w tych tunelach. Jak był Irak. Jak walczyli z Irakiem, zgadza się. Kręcono tutaj znane filmy nam wszystkim. Na przykład Droga. Ty, ale ja kojarzę ten film. Ja też, oni pchali koszyk cały czas. Powinniśmy mieć koszyk ze sobą. Ale co ciekawe, że ten Ray Hills Tunnel, ten pierwszy, do którego dojdziemy, to filmowcy odnowili jego drugą stronę. Zobaczymy, jak to wygląda. Mamy do niego 10:43. Mamy pół godziny według Google'a. Pokręcę się po okolicy i zobaczę, jak są jakieś opuszczone budyneczki, czy wejście tam do tunelu od drugiej strony. Gdzieś widzieliśmy na jakimś filmie, że w tych krzokach są opuszczone jakieś budynki czasami. No tylko wydaje mi się, że one będą przy końcu, co nie? Tak. I druga sprawa, że bardziej jak już to przy tunelach. Tak. Ale to nie jest opuszczony ten domek. Nie, to nic nie jest stąd opuszczony. Tu linie energetyczne idą. Już mamy 500 metrów. Jest tunel. Jakieś 1300 metrów do niego mamy. No i super. Ale już na granicy zasięgu kontrolera, co nie? Zostawiamy auto, a my idziemy właśnie do Pennsylvania Turnpike East. Pensylwania, zobaczcie, tutaj właśnie, ja jestem człowiekiem lasu, ja się mega jaram. Tutaj właśnie ten las i tak dalej. Jest, kurde, jak idealnie umiarkowanie, nie? Schmittonite. 94. Ale wiesz co to jest? To jest odblaskowe takie. Tylko to coś musiało robić. No ale są takie przecież na autostradach. Ja wiem, ale nie z metalu. To jest takie ciekawe, bo po zamknięciu tej autostrady wiele firm przeprowadzało tutaj różne testy i jednym z nich na przykład firmy, które zajmują się budową autostrad, robiły te tarki tutaj na poboczach i zobaczcie, że te otwory są wgłębione. A te, które my oglądamy, które mamy na autostradach, są wypukłe. Więc to jest jakiś odcinek po prostu doświadczalny, ale to w ogóle jest jakieś takie miejsce testowe, bo zobacz, tam też są takie dziury. No i w ogóle ten asfalt tutaj jest zupełnie inny. Wyjście z tunelu jest mniej więcej gdzieś tam, czyli ono jest jakby już, nie wiem, zobaczę typowo po nawigacji, czy to wyjście jest gdzieś tutaj niżej. Tak, i by tu pasowało nawet, że tutaj był zjazd gdzieś do tunelu. Także przejdziemy tędy i zobaczymy. Może uda się znaleźć takie oryginalne wejście do tych tuneli jeszcze. Powiem wam, że to jest tak postapokaliptyczny klimat tutaj, że idziesz tą autostradą, nie ma dookoła nic, tylko są krzaki i na środku tunel. No i dotarliśmy do Ray Hills, do jego wjazdu do tego tunelu. Natomiast jak zwrócicie uwagę, tutaj teraz środkiem widać oś jezdni. Lewy pas, prawy pas i zobaczcie, że te pasy się zwężają przy tunelu. I właśnie to było powodem zamknięcia, jednym z oczywiście z wielu powodów zamknięcia tej autostrady, tej obwodnicy, przez to, że w tym miejscu tworzyły się jakieś niesamowite korki. I przestało być to opłacalne. Za bardzo rozmazany, ale idzie taka kropka.
Może być to Łukasz. Co to? Rakuny. Rakuny atakują. Uciekać? Tak. Tu były wielkie, ogromne wentylatory. Widzicie? To są kraty. W środku są latające szczury. Jakieś tajne wejście, ty. Jak do schronu. Fallout Shelter. Zamknęli. Zaspawali, to nie? Ale ludzie są kreatywni. Uważaj pod nogi, bo są dziury. Zobacz, tu jest jakiś mechanizm jeszcze. Ale tu, stary! Ten cały wentylator tu stoi. Wow, no. Ale to jest bydle, co? Tam w środku jest ten śmigło widać. Znaczy to nie jest śmigło, to ma jakąś nazwę. Kanałowy, o. Ale to jest kozak. On musiał, wiesz, to powietrze, cyrkulację wymieniać w całym tunelu, który ma tam z 200-300 metrów. Tu jeszcze była kiedyś taka ciekawa akcja, że jakaś firma testowała jak benzyna bezołowiowa się rozchodzi właśnie w tunelu, co nie? Jak go to zamknęli. Aha. Wzięli jakiegoś takiego starego, nie wiem co to było, coś wielkości impali, wsadzili i wiesz, gazowali i sprawdzali miernikami. Dawaj, obejdziemy go tam. Ty, a te wentylatory to są dwa. No, za taki klimat post-apo, co? O kurczę. No latające szczury, mówiłem. On jak tu wpadł, to już nie wyjdzie. A tutaj masz wejście nawet do takiego wentylatora, jakbyś chciał. O kurde, rzeczywiście. Tak, i to jest kanałowy jeden. Z drugiej strony drugi. Staram się jeszcze wyżej. O, i tutaj mamy to wyjście. Łukasz! Jeszcze go nie ma. Łukasz! Jaka śmieszna konstrukcja w ogóle, że te pomieszczenia są w kształcie litery V. O kurde, i te pomieszczenia też są w kształcie litery V. Tylko trzeba patrzeć pod nogi. Tu w ogóle kiedyś była taka akcja, że oni przeprowadzili badania. A i to jest to samo. I okazało się, że w sumie to ten tunel mógłby zostać jeszcze użytkowany. O kurde, ty! Czekaj. Przecież to jest przejście tym tunelem w drugą stronę. Pod nami jest ten, gdzie jeździły samochody, patrzcie. To jest to miejsce, którędy jeździły samochody tam w środku. A to jest góra. Idę po Konrada. Jest sufit nad tunelem. Sufit nad Można tunelem? przejść pomiędzy... Można przejść nad tym, co jeździły samochody górą. Cały tunel. Ale taki betonowy czy Taki, metalowy? No chodź zobacz, no, kurde, jak pierwszy raz takie coś widzę. No dobra, to idę, poczekaj. Tylko myślałem, że wiesz, zobaczę Łukasza, że mu powie, Radio co włącz. robimy. O, no, poczekaj. Jesteśmy na górze. Tam jak widzisz te wentylatorownie na zewnątrz, raczej takie kratki, to właśnie tam weszliśmy. To się domyślam, tylko którędy chodziliście przez... Zapytaj go, czy jest z drugiej strony też takie coś, jak to. Kuba do ciebie zejdzie, a ty chodź na górę i pójdziemy we dwójkę górą i zobaczymy ile się da dojść. No dobra, to bez odbioru. My tędy przyszliśmy, tak? Tędy? Tak. Ja byłem pewien, że wy po drodze ze dwa tunele zwiedziliście już. Nie, to jest pierwszy. Ray Hill Hotel. Tunnel. Hotel. Tak. Wejdź tu na górę, od tyłu masz wejście. Dobra, to znajdę, nie? Tylko... Tylko mówię, patrz pod nogi. Dobra, sytuacja wygląda tak, że nad tym tunelem jest drugi tunel, taki techniczny. Chyba właśnie tamtędy były te rury od wentylacji poprowadzone. Więc Łukasz dochodzi do Konrada i będą szli górą, a ja będę szedł dołem. Czyli górą mamy ekipę Rakun, tak? Że nie wiem, czy z drugiej strony jest wyjście z tego chodnika górnego, więc będą musieli chyba wrócić i jeszcze raz przejść tunel dołem. Siemano. Ty, ale tutaj do góry to jest stare z 6 metrów, nie? No tutaj to tak nie wygląda, bo jedziesz pod sufitem. Urbex History! Jakby mi ktoś odpowiadał, co? Dobra, chodźmy. Zobaczymy, gdzie dojdziemy, ale to jest takie, wiesz, techniczne zaplecze jakieś. Kable, nie kable i tak dalej. A ile on ma? 300-400 metrów, nie?
Naprawdę? No tak, zegar nie pękł. No jak ja cię przybliżałem, to widziałem cię taką kropeczkę No tam. to od tego momentu szedłem 10 minut, od tego jak ty mi przybliżałeś. O panie. No dobra, no to chodź szybciej, zobaczymy co tam jest. I co jest najlepsze, że ja ich słyszę, oni słyszą mnie, a się kompletnie nie widzimy. Tylko co jakiś czas są takie, zobaczcie, otwory. I w tych otworach, one są w ogóle chyba wykonane z jakiegoś plastiku albo gumy, były właśnie te wentylacje umieszczone, ewentualnie światła. Tutaj, nie wiem, ale mogła być gruć, wiecie? Zobaczcie. W razie, nie wiem, zalania czy coś, chociaż to i tak jest dobrze przykminione, bo ten cały tunel schodzi tam do dołu. No ja już ruszyłem jakby w stronę wyjścia z tunelu. No dobra, to widzimy się po drugiej stronie, są dwie opcje. Albo znajdziemy wyjście na tych czerpniach, albo dojdziemy gdzieś do ślepej uliczki, będziemy musieli się cofać. Dobra, to ja przyspieszę. My idziemy powoli. Elo. Zobacz, że coraz bliżej się zbliżamy jakby sufitu. Właśnie dlatego mi się wydaje, że dojdziemy do jakiejś dziury i będziemy chcieli się cofać. No na razie jeszcze się idzie, ale potem, żeby nie trzeba było pełzać zaraz. I powiem wam, że coraz więcej tego syfu tu jest latającego. Kompletnie się nie dziwię, że tutaj robiły się korki, ponieważ to zwężenie jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo duże. Szczególnie, że już jedną stroną jechała ciężarówka, a drugą stroną druga ciężarówka. To już w ogóle była masakra. W ogóle jaki super motyw, zobaczcie. Ktoś dorysował oczki i to wygląda jak ta maska od Jeepa i Grill. O kurczę, jeszcze nie jesteśmy tak wysoko. No ale tu patrzcie pod nogi, bo tych dziur jest dużo, co nie? No właśnie patrzymy. Ale powiem ci, że tutaj już musimy iść tak, że musimy się pochylać. Aha, bo on jest taki techniczny i wydaje mi się, że te okrągłe, co nie? No, To były na wentylację, a te takie tutaj, widzisz, prostokątne, no. były na lampy, wiesz? No mogło tak być też. W No ogóle tutaj fajny motyw, co? Że zrobili tunel nad tunelem. Mistrzostwo Świata. Chyba niewiele przeszliśmy jeszcze, co? No co, ty jesteśmy na samym początku. No właśnie. 25 minut zegarkiem ręki. No dobra, chodźmy. I przejdź za mną. Albo tak, no. Nie no, trzymajcie za nas kciuki, że tu jest jakaś drabina na wyjście. I teraz, Powiem ci, że za mało to grafiti jest, wiesz? no w sumie Amerykano się nie chciał łazić tędy. Ty, Konrad, poczuł się tak. Jesteśmy prawdziwymi stalkerami, którzy poszli tu do końca, a nie odpuścili w połowie drogi. I sądzę, że patrząc się na podejście Amerykanów, to oprócz kogoś, kto kiedyś coś tutaj pisał, To jakieś techniczne pewnie napisy są. to jesteśmy tutaj pierwsi. Od 50 lat spokojnie. 10 lat. Aby wam zobrazować, ile też mniej więcej widzę tutaj, to widzę mniej więcej tyle. Czyli praktycznie nic. Chyba że rozkręcę na maksa, to na odległość, tutaj jestem przepalony ultra, wiem, na odległość ręki do ściany po prostu. Może się teraz ciąć kamera, bo ją tak wykręciłem na maksa, ale chcę, żebyście zobaczyli, jak wygląda takie powiedzenie. Teraz możecie sobie wyobrazić światełko w tunelu. O właśnie tak. A to jest koniec tunelu. Gołębie? Jej! Tu wykonujesz, nie wiadomo jak stąd wylecieć od 100 pokoleń i pewnie jak nas zobaczą, to nas zjedzą. Fajnie. Jesteśmy na końcu. Tak rozkminiliśmy jedną rzecz, że słuchajcie, tu jest jakby element kolejki, a tutaj były świetlówki, jarzeniówki, nie? Tu prześwietlasz. I żeby taki majster nie szedł właśnie tych kilometra z pochyloną głową, to pewnie sobie siadał elegancko tutaj na kolejce, podjeżdżał do konkretnej lampy, która była popsuta, naprawiał ją i wracał sobie na koniec tunelu. A takie pazie jak my chodzą. Potem kręgosłupa nie czujesz. A dla nas kolejki nikt nie przygotował. Jesteśmy na końcu. Dobra, tu są jakieś takie pomieszczenia. I teraz najważniejsze, to czy nade mną jest takie coś jak tam. Obawiam się, że chyba nie. Może być lipa. Raccoon Team, odbiór. Team Raccoon for Peter. Zarządzam kryptonim Molesta powrót. Ślepa uliczka. Dokładnie. Niestety rakuny, ale wiem, że lubicie ryć, to musicie ryć z powrotem. Czyli jeżeli kiedyś w kierunku światła będziesz chciał iść do końca tunelu, To nie. to złapiesz gołębia. Prawdopodobnie ta strona tunelu, zobaczcie, że ona jest taka czystsza, że tak powiem.
została właśnie wyremontowana na potrzeby filmu The Road. Generalnie idealne miejsce znaleźli, bo film jest o tym, że typ idzie z dzieckiem i koszykiem, co nie? I on cały czas idzie. I właśnie dużo scen tutaj było kręconych. To może idź na tunel, a jak my wyjdziemy z tunelu, pójdziemy po samochód i pojedziemy po ciebie, bo wyjście z tunelu, dojście do auta to akurat ponad godzina. No to z mojej matematyki, z przeliczenia kilometrów na milę i Google'a wychodzi na to, że na miejsce mam 6,8 km, 6,08 km i będę szedł jakieś godzinę 20, no to mniej więcej około godziny, tak? Jakbyś się stęsknił za głosem człowieka, to... Zadzwońcie do mnie na radio, jak wyjdziecie z tunelu. Ja włączam sobie na zegarku, ile czasu będę szedł. Muszę poczekać na GPS. Ile czasu będę szedł do następnego tunelu, ile mi to zajmie? Według Google'a godzinę 20. A zobaczymy, jak mi obliczy zegarek. Wpadliśmy po prostu w najgorsze, co może być. A, i jeszcze muszę zobaczyć, bo za 20 minut mam włączyć radio. Masakra po prostu, masakra. Idę jakieś 6 km na godzinę, czyli w sumie powinienem dojść do tego tunelu w ciągu godziny. I tutaj widać, że rzeczywiście były dwa pasy, widzicie? To jest przedzielony środkiem białym. Jeden pas, drugi pas. I zwężenie w tunelu z 2 do 1, tak? Czyli w sumie z 4 do 2. Dobra, idąc stałym tempem przeszedłem 2 km w niecałe 19 minut, czyli jesteśmy w 1/3 długości. 40 po, więc miałem włączyć radio i połączyć się z Team Raccoon. Team Raccoon odbiór. Chociaż wątpię, że się połączymy, dopóki oni nie wyjdą z tego tunelu górą, potem dołem. I jeszcze taka akcja, że wybrałem prawą stronę drogi, bo zobaczcie, po lewej stronie, gdzie szedłem wcześniej, jest lepszy asfalt, ale niestety jest słońca dużo i robi się mi gorąco. Wiem, że mogę zdjąć tą bluzę, ale będę ją musiał targać, a wolę już jednak ją mieć na sobie. Więc idę gorszym asfaltem po prawej stronie. I słuchajcie, zwycięstwo. Udało nam się. Doszliśmy do końca. Tam mamy wyjście. Tyle miesięcy bez światła. Aż w końcu, kochane słoneczko, jesteśmy. Mieliśmy misję spotkać gołębie na końcu tunelu. Tak, przekazały nam tajny artefakt, dzięki któremu uratujemy w naszą wioskę i teraz musimy przejść przejście przez tunel. Misja samobójcza. I znaleźć samochód. A tu na dole zombie. Raccoon Team, czy to ty? Raccoon Team, witamy po drugiej stronie tunelu. Wyszliśmy już na to inną stronę mocy. Jak ci idzie? Przeszedłem jakieś niecałe 3 km. Czyli w połowie do tunelu jesteś? No mniej więcej tak. To my teraz mamy 15-10 minut do samochodu i tam będziemy się kogoś przy tunelu gdzieś łapać. Dobra, ja myślę, że będzie się przede mną w tym tunelu. Ale dobra, widzimy się na tunelu. Raccoon przeżył. Team Forfeiter też żyje. I jeszcze trochę. Natomiast fajnie, że to radio w ogóle zadziałało. Jesteśmy od siebie 3 km i oni są po drugiej stronie, to więcej. Oni są po drugiej stronie tego wiaduktu, tunelu. Tutaj jest kolejny tunel, do którego wybrał się Kuba. Czyli musimy wyjść gdzieś tutaj. Czyli tutaj musimy jechać. No i tam będziemy wchodzi. na niego czekać. No i tutaj będziemy na niego czekać. Już sępy nade mną latają. A ja przeszedłem 3,7 km, a tam ta droga zaczyna iść do góry. Ale przynajmniej plus jest taki, że już jestem za połową. Forfeiter do Raccoona, Raccoon do Forfeitera. Raccoon, słyszę cię, Forfeiter, gdzie jesteś? My dojeżdżamy pod koniec tunelu, będziemy za 2 mile. Ale ciężko. No to niestety się chyba znowu oddalamy, bez odbioru. Team Raccoon! Mam tunel! Super. Szkoda tego, że nikt nie odbiera. Tunel, na którego czekałem. Na żaden tunel tak w życiu nie czekałem. Kozackie jest to, że czuć, jak z tego tunelu wylatuje takie chłodne powietrze. Muszę teraz nie przeziębić. Zobaczmy, ile mi to zajęło. Okrążenia to nie patrzcie na to, bo sobie źle nacisnąłem. O, średnie tempo 10 km, nieźle.
6000 kroków, tętno 116, 480 kalorii. I to sobie wezmę do serca i kupię taką bułeczkę, takiego burgerka. Coś czuję, że nóżki będą boleć. Sytuacja operacyjna jest taka. Ja jestem na zachodnim, oni są na wschodnim wejściu. Dodzwoniłem się przed chwilą do nich na Messengerze, bo radio już tutaj nie łapało. No dobra, ale na pewno ten tunel nazywa się... Tak, bo ja to mam przed oczami na mapie. Ty jesteś na jednym krańcu, my jesteśmy na Side Hill na East Endzie. No to ja jestem na West. No to dobra, to zaraz wchodzę Tak. do środka. Dobra, to my No, też zaraz wchodzimy, elo. Więc tutaj sobie poeksplorujemy. Ta wentylatorownia, wejście na górę, tylko tu już człowieniu, w gorszym stanie niż tamto. Rozpiżdżone wszystko. A to ciekawe, bo żeby dojść do tego tunelu trzeba o wiele dłużej iść. Oj. Tutaj jest tylko taka różnica, że po bokach, po przeciwieństwie do tamtego, macie położone takie kamienie. No i tutaj już jest pionowa ściana, aby wejść na górę do tej wentylatorowni. Więc idę tam. I mam nadzieję, że tam będą chłopcy. Powiem wam, że już dawno nie kręciliśmy odcinka, w którym tak dużo chodziliśmy. A w ogóle jak przystało na amerykańskie urbexy, to powinniśmy móc tutaj praktycznie, że wjechać samochodem i z samochodu kręcić. Powiedzcie, że wzięliście wodę chociaż. Tutaj kurczę... O, już lepiej. Tutaj w porównaniu do tamtego tunelu, to zobaczcie, więcej wycieków. I to jest ta kładka techniczna, co chłopaki szli. I tu się z niej leje woda. Czyli jest w gorszym stanie niż tamten. Gdzieś musi jakiś strumień przepływać albo coś takiego. Ale tu zauważyłem jeszcze jedną rzecz, a mianowicie, o, zobaczcie. Tu były lampy z boku takie wmontowane z rozbłyśnikami. Ale u góry też są te wentylacje. Czyli jakby konstrukcja identyko. Zobaczcie, to jest element tej starej autostrady, nie? Aha, albo tej stacji, o której czytaliśmy. Że tutaj właśnie było takie duże rondo. I tutaj była stacja, a potem zrobili tą strzelnicę. To trzeba jeszcze łusek poszukać. No. No tylko do tunelu to jeszcze jest, nie wiem, kilometr. Tak mi się przypomniała jeszcze jedna historia. Ale to jest chyba w Kalifornii albo w Nevadzie, już nie jestem pewien. Generalnie bardzo mi się kojarzy z Falloutem, z tą grą. Historia jest taka, że tam były porobione takie tunele w skałach na wypadek ataku nuklearnego, żeby ludność mogła się schronić. I taki tunel też by dobrze pasował na coś takiego, w ogóle na jakikolwiek atak. Ale co z tego, jak on nie jest hermetyczny? Jakby przeżyjesz uderzenie, a opad i tak cię zeżry. I w tamtym przypadku było dokładnie tak samo, taka trochę ściema. No ale takie amerykańskie wizjonerstwo, to nie? A on zakręca ten tunel chyba. Już przeszedłem z 1000 kilometrów. Ale idę dalej, żeby ratować Kubę, który został uwięziony przez zombie w tym tunelu. I zombie wymieni go za ten artefakt, który zdobyłem z Łukaszem od gołębiów. Więc to jest jego jedyna szansa, żeby przeżył. Ale mam go w ręku. I sądzę, że zombie się ucieszą z niego i puszczą Kubę. Kuba jest o tam, daleko. Zaraz będę negocjować z zombiakami. Mam nadzieję, że nie zjedzą mojego mózgu. A źle zrobiliśmy, bo jak wiecie, mam największy, więc będzie dla nich największą pożywką. No musimy uważać. Ta lampa to jest on. To jest jeden z rakunów. Moje wybawienie. Rekord! Ale jest taka bania, że jak idziesz takim tunelem w pełnym mroku, to różne obrazy sobie rozkminiasz. Zobaczcie, tu widać światełko w drugą stronę, a tu w drugą stronę. Już chyba większe. Jest coraz bliżej. Chyba go zombie wypuściły. To chyba pozostawienie tego artefaktu od gołębi nam pomogło. Ale jeszcze nie mów hop, bo może być to podpucha. Może być to zombie przebrany w skórę u Kuby. Żyje. Zanieś mnie do samochodu. Masakra.
O Jezu. No to jeszcze tak Powiem ci tak, z kilometr. przeszedłem samego siebie. No 2 razy taki jak tamten. Okej, bo wiesz, że tutaj też jest takie wejście na górę. Tam też było, ale nie dało się wejść. To moje tutaj radio? wejdziemy. A nie, to twoje. Powiem wam, że teraz przypominają mi się wszystkie części metro. Jak oni chodzili tam na piechotę, artiem szacun, co nie? Bo grubo. Wiesz, a tu nie ma zombiaków tego typu historii. No jak nie ma? A nasz artefakt, który uratował go, bo był uwięziony przez zombie, to co to było? Jaja gołębia, zapomniałem. No właśnie. Jaja gołębia. No, musieliśmy zostawić jaja gołębia zombiakom, bo one to bardziej lubią niż mózgi, bo chciały cię już zjeść. I tam stał przywódca zombiaków, Łukasz został. Błagać dowódcę gołębi, który był na końcu korytarza, misja samobójcza, zdobyć jajo gołębia rozbite, przenieść go w całości. No, tam strażnicy to byli ci nietoperze. Bo matka zombie potrzebowała jaja gołębia, żeby klucz następne zombie. No i niestety będzie więcej zombie, ale odbiliśmy Kubę. Tak, i to była, Jestem w stanie na takie poświęcenie jestem gotów. to była cena, żeby oddali przyjaciela. Jaja gołębia. I wychodzimy stąd teraz, cali zdrowi, po miesiącach tunelu. I tutaj kończy się nasza wyprawa po opuszczonym tunelach The Walking Dead. Donieśliśmy magiczne gołębie jajko przywódcy zombie, żeby odzyskać Kubę, ale niestety będzie przez to apokalipsa zombie. Ja się czuję jak The Walking Dead. Dziękujemy za dzisiaj. Pamiętajcie o subskrypcji, o patronach. I Cześć. co? Do zobaczenia na następnej wyprawie! Ale mamy energii! Weź tam biegnij, to mi się odbierze. Nie włączyłem nagrywania.